Arkanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 26 dzień grudnia 2023 roku, a zatem drugi dzień święta Narodzenia Pańskiego. Imieniny obchodzą Worciwoj i Dionizy. Za oknem 7 stopni Celsjusza, niewielkie opady deszczu, blok BTC 823005, cena KNG 2,48 USDT, cena cash 295 KNG, a to jest kwadrans z Kangą, wydanie 180. Pierwsze, dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, pozdrawiajcie nas stamtąd, skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak nazywa się po japońsku buzia Kasi? Katarzyny. Ja nie wiem. Yamakasi. Bum! Łukasz, powiedz, co takiego dzieje się w świecie Bitcoina i Ethereum. Dobra, okej, idziemy. Tak, delikatne spadki. W tej chwili cena trochę ponad 42 700. Było zamieszanie, no nawet teraz trochę poniżej, 42 694. Były zamieszania, zmierzaliśmy przez chwilkę na 45, ale spadło, potem 43 spadło. No i teraz możemy się zastanawiać, czemu. Panowie od mazaków są spokojni, mówią, nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze, 45 000 będzie w tym roku. Zobaczymy, bardzo jestem tego ciekaw. Mowa jest o tym, że mamy małe zamieszania świąteczne, spadek obrotów i tak dalej, stąd cena podlega łatwiejszym manipulacjom, tam jakieś się mogą dziać małe cuda, ale wszyscy twierdzą, ci przynajmniej których oglądam, że poziom 42 000 jest bezpieczny, chociaż mówili to, gdy Bitcoin kosztował 43,5, więc nie wiem, czy przypadkiem teraz nie zmienili zdania. Natomiast faktem jest, że nastroje są wybitnie entuzjastyczne. Muszę powiedzieć, że to jest... Będziemy o tym mówili, myślę, w drugiej części, czy w dalszej części kwadransu, ale jest bardzo, bardzo byczo. Na Ethereum również mowa jest, że 2500 musi być osiągnięte w tym roku, że będzie, że w ogóle nie ma opcji. W tej chwili jest to 2250 powiedzmy, więc całkiem dobre poziomy. Znowu mowa jest o tym, że 2100 na pewno nie zostanie przebite, tutaj obroniony zostanie ten poziom, wszyscy możemy czuć się bezpiecznie. Ja zawsze mówię, że jak wszyscy mówią, że wzrośnie, to znaczy, że spadnie, a jak wszyscy mówią, że spadnie, to znaczy, że wzrośnie, no chyba, że będzie inaczej. Brawo Łukasz, to jest... tak naprawdę ty masz zawsze 100% racji. Tutaj, tak, to jest ta umiejętność tych wielu analityków, żeby oni powiedzieli w czasie swojego wystąpienia zarówno, że wzrośnie, jak i to, że spadnie i wtedy zawsze mogą w następnym nagraniu powiedzieć zgodnie z tym, co mówiłem, to będzie tak i tak. No cóż, mamy konkurs Kangi. Ja wiem, że dzisiaj mamy zwycięzcę i muszę powiedzieć, że z drugiej strony chapeau bas, bo cena przewidziana z dokładnością do $6. Tak było, będziemy ujawniać. Czyli działa. Działa, ktoś ma tutaj umiejętności albo jakieś wtyki gdzieś tam po drugiej stronie. Zanim przejdziemy do podsumowania, bo temat naszego dzisiejszego odcinka to takie właśnie podsumowanie 2023 roku, chociaż jeszcze ten rok się nie skończył. Zobaczymy, co tam się jeszcze wydarzy. No to chciałbym, żebyśmy wrócili do naszego kolegi
Javiera Milei, mówię naszego kolegi, nie znamy go oczywiście, ale powiedzieliśmy sobie jakiś czas temu, że będziemy go śledzić. Tak. Przypomnę tylko, że to jest nowy wybrany prezydent Argentyny, człowiek, który jest skrajnie libertariański, wolnościowy, no i generalnie świat z dużym zaciekawieniem spogląda na niego, jakie decyzje będzie podejmował. No i okazuje się, że póki co dotrzymuje słowa. Tak. No bo właśnie, no okazuje się, że wymieniłem z Łukaszem jednego newsa przed tą audycją, bo tak generalnie nie wiemy, o czym każdy z nas będzie mówił. I właśnie razem jakby ujawniliśmy to, co zrobił Javier Milei, czyli umożliwił legalny obrót bitcoinem, od razu tłumaczę, o co chodzi. Można zawierać kontrakty biznesowe, gdzie cenę będzie podawało się nie w lokalnej walucie, ale właśnie w bitcoinie. I uwaga, nie tylko w bitcoinie, ale właściwie tam jest takie sformułowanie, że w każdej dowolnej kryptowalucie. Więc prawdziwie liberalne, libertariańskie podejście. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, faktycznie pani Diana Mondino, ona zgłosiła taką ustawę, czy takie rozporządzenie, pani minister, i można powiedzieć, że od 20 grudnia takie kontrakty w dowolnej walucie, no nie w dowolnej, tam są chyba jakieś obostrzenia, ale generalnie można powiedzieć, że praktycznie w każdej walucie można zawierać. To pokazuje, że można w ciągu pierwszych kilku dni zrobić jakieś faktycznie mocne posunięcia. No cóż, my również trzymamy kciuki. I czekamy, żeby było podobnie w Polsce. Tak. A tutaj jest jedna ważna rzecz. Nie wiem, czy to powiedział Javier Milei, czy właśnie ta pani minister. Zresztą nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, jaka jest nazwa tego ministerstwa, bo to jest Ministerstwo Finansów i Wyzwań Argentyny, czy wyzwań stojących przed Argentyną. Także bardzo mi się to spodobało. Natomiast albo ona, albo Javier Milei powiedzieli, że właśnie kryptowaluta jako niescentralizowany system umożliwia uniknąć korupcji wewnątrz państwa. Tak, no to jest, działają. Ja naprawdę muszę powiedzieć, że trzymam kciuki. Argentyna to kraj wielu możliwości. Jeżeli jeszcze dojdzie tam do takiego rządu, który będzie dobrze działał, to w końcu będzie można myśleć o tym, że są jakieś alternatywy do tego, co wszędzie wokół się dzieje. Tak, no ale też właśnie to sformułowanie, no nie, że wprowadzenie kryptowaluty na szczeblu państwowym w istotny sposób ogranicza zdolności czy możliwości korupcyjne. Bardzo mi się ten wniosek podobał, także śledzimy Argentynę i będziemy oczywiście relacjonować, co tam takiego się dzieje. Równolegle Ludowy Bank Chin, to też wiadomość prawie że z ostatniej chwili, wzywa pozostałych, wzywa to jest za dużo powiedziane, przygotował pewien raport podsumowujący to, co się wydarzyło w ostatnim czasie i poświęcił po raz pierwszy w tym raporcie, bo to jest raport cykliczny, rozdział na w temacie kryptowalut, gdzie wzywa regulatorów na całym świecie do ujednolicenia regulacji. I używa tam takiego określenia, kurczę, nie zapisałem go, ale chodzi o, już sobie go przypomniałem, że jeżeli regulacje na całym świecie będą różne, a nie jednolite, to będzie dochodziło do arbitrażu regulacyjnego. I państwa tego nie lubią. Nie lubią konkurencji, tak. One wolą tutaj mieć monopol. No a my jako wolnościowcy uważamy wręcz przeciwnie. Konkurencja jest właściwa nie tylko na wolnym rynku towarów, usług, ale również na rynku pieniądza na przykład, czy praw. I znalezienia sobie takiej jurysdykcji, w której chcemy się rozwijać. Tak, oczywiście. No więc jakby to wezwanie, czy ten apel raczej traktuję jako złą monetę. Właściwie traktuję jako ciekawostkę, bo wiadomo, że Stany z Chinami przynajmniej przez najbliższe 12 miesięcy raczej się nie dogadają. Mówię raczej, bo ostatnie lata pokazują, że historia może nas naprawdę poważnie zaskoczyć w wielu różnych obszarach, ale podoba mi się to określenie arbitraż regulacyjny, no bo fakt jest taki, jeżeli ktoś prowadzi kryptobiznes i chce przetrwać, no to musi funkcjonować w różnych regulacjach. Kanga jest tego, no myślę, że najlepszym przykładem. Mało tego, te obszary legislacyjne też muszą być w miarę często zmieniane, no bo regulacje się zmieniają, a my szukamy rozwiązań najlepszych dla naszych użytkowników, oczywiście dla nas, ale właśnie w tym raporcie jest wskazane to, co powiedziałeś. Chodzi o to, że
przedsiębiorcy kryptowalutowi i w ogóle kryptowalutowcy są na tyle przebiegli, Ojej, strasznie. że oni zawsze sobie jakoś poradzą i więc trzeba im to zepsuć. Także Argentyna z jednej strony dobry news, Ludowy Bank Chin z drugiej strony nie wiadomo jaki news, traktujemy to oczywiście jako ciekawostkę. A teraz na temat jednego bardzo ważnego wydarzenia. Otóż wiemy zawsze, że tuż przed byczym rynkiem zawsze pojawiały się złe wiadomości i były takie dwa standardowe tematy. Pierwszy to Chiny banują krypto. W tym roku to teraz jakoś nie występuje. Natomiast był jeszcze drugi odwieczny news, który pojawiał się praktycznie zawsze. Straszono nim, że to już teraz się zacznie. Otóż MT Gox będzie wypłacał pieniądze. No i mówiono tyle razy, panika była na rynku raz, drugi, trzeci. Za każdym razem, jak był news ogłaszany, to była panika. Teraz okazało się, że właśnie wypłacają i rynek w ogóle nie zareagował. Wypłacają? Tak. Środki? Wypłacają. To nie znalazłem tego newsu. No właśnie, co się dzieje? Nikt o tym nic nie mówi. To najlepszy dowód na to, że należy kupować plotki, sprzedawać fakty, czy odwrotnie? Jak jakoś było? tak. No, ale że jak coś jest głośno krzyczane, to najprawdopodobniej to jest tylko jakaś plotka i wypuszczona jest tylko po to, żeby zamieszać na rynku. No chyba że będziemy mówili o odwiecznym temacie tego roku. Ja myślę, że to jest temat roku 2023. Tak, to są 3 literki. Tak. 3 literki ETF. A myślałem, że powiesz SBF. To taki żarcik. To też, ETF, tak. ale te 3 literki są chyba ważniejsze. ETF-y. Słuchaj, do 29 grudnia SEC powiedział, że wolno zgłaszać poprawki. Do 29 grudnia. Do tego jeszcze, przypomnijmy może, Sławku, krótko, o co chodzi z tymi ETF-ami. Dlaczego te ETF-y są takie dla nas ważne? One są ważne z wielu powodów, ale teraz ja wymienię 2, być może dorzucić. Pierwszy jest taki, że wprowadzenie ETF-ów sprawi, że różne instytucje, które do tej pory nie mogły korzystać z bogactwa i możliwości związanych z Bitcoinem, będą mogły to robić, bo będą zakupywały jednostki sprzedawane przez właśnie firmy, które będą takimi ETF-ami, na przykład BlackRock. Te jednostki w rzeczywistości nie będą Bitcoinami, ale będą pokryte rzekomo w Bitcoinie, a to oznacza, że nagle dużo kapitału, który po prostu czekał na to, żeby zainwestować w Bitcoina, ale nie mógł do tej pory tego zrobić, wpłynie na rynek Bitcoina i na pewno wpłynie to, prawdopodobnie wpłynie to na gigantyczną zwyżkę ceny Bitcoina. No i druga rzecz, spodziewamy się, że to jest kwestia już wtedy miesięcy, może lat, ale niewielu, że będzie można kupować faktycznie szary człowiek, taki, który do tej pory chciał sobie kupić Bitcoina, ale nie umiał tego zrobić, no bo rejestracja na Kandze czy gdziekolwiek indziej jest bardzo złożona i skomplikowana, będzie mógł pójść do swojego banku i tam po prostu kupić albo sprzedać kryptowalutę. Tak, ja dorzucę jeszcze jeden element. Otóż te firmy, które wypuszczają ETF-y, to są firmy, które zajmują się inwestowaniem, pomnażaniem kapitału swoich klientów i one mają bardzo rozbudowaną siatkę sprzedaży. To jest grupa zawodowców, która od lat po prostu sprzedaje różnego rodzaju papiery wartościowe. No i teraz dochodzi do takiej sytuacji, że ta rzesza sprzedawców, cały tabun ludzi będzie mógł podnieść słuchawkę i powiedzieć swoim klientom: hej, chyba warto kupić Bitcoina. I o ile nie sądzę, że będzie to jakaś wielka, nie wiem, taka zakup pod wpływem impulsów, ale myślę, że wielu z tych sprzedawców osiągnie taki efekt, że ktoś powie: no w sumie właściwie czemu nie, to dajmy tam, no kupmy tego Bitcoina za 1% albo 2% mojego portfolio. Faktycznie tyle się o tym mówi. Może warto również tutaj mieć jakąś ekspozycję. Efekt, zgodnie z tym, co słyszałem od wielu analityków, to jest to, że w przyszłym roku spodziewane jest 2 do 4 miliardów dolarów wpłynie na rynek. To jest jakieś takie bardzo ostrożne szacunki. Niektórzy mówią o 10-20 miliardach dolarów, to jest już całkiem znacząca kwota, natomiast w przeciągu 2-3 lat ta kwota może sięgnąć kilkudziesięciu miliardów dolarów, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I no, nie łudźmy się, to jednak nie pozostanie bez wpływu na cenę. Analitycy, ci związani z rynkiem ETF-ów, ci związani z
ze starymi, klasycznymi rynkami, czyli nie jacyś kryptowalutowi maniacy, ludzie, którzy są, nie wiem, zakopani w krypto i naprawdę tylko czekają, aż w końcu urośnie. Oni mówią o tym, że 6-cyfrowa wartość bitcoina, czyli powyżej $100,000, to nie jest pytanie czy, tylko kiedy. No i tam przebijają się w swoich prognozach. Mam paru takich analityków, którzy zaskoczyli mnie swoimi prognozami, bo mimo że obstawiają niższe ceny, czyli w granicach powiedzmy $200,000, $170,000 w przyszłym roku, to mówią, że z drugiej strony jest bardzo możliwe, że ta cena będzie wielokrotnie wyższa. Kilku nawet właśnie użyło tego sformułowania wielokrotnie, czyli mówili o kwotach rzędu 500-600 tysięcy dolarów. Tutaj bardzo mocno wskazują na czynnik taki geopolityczny i na to, co się będzie działo po prostu na świecie. Widać wyraźnie duży niepokój w klasycznej ekonomii i no, coś się zbliża do końca. Tutaj ciekawe komentarze, Łukasz, w trakcie jak mówiłeś. Zacznę od ostatniego. Paweł napisał, żeby osiągnąć poziom bitcoina, o których mowa w szacunkach, to na rynek muszą wpłynąć biliony, a nie miliardy. A właśnie, bo ty słuchasz po angielsku tego, oni tam mówią billions? Billions, tak, billions, czyli miliardy po polsku, no jasne. No, nie do końca się zgadzam tutaj, Pawle, z twoim stwierdzeniem. Pamiętaj, że ilość bitcoinów dostępnych w obrocie jest coraz niższa, zmniejszają się te kwoty. Pamiętajmy też, że to nie jest kwota, nie mówimy o obrocie na tych ETF-ach. Nie mówimy też o kapitalizacji, bo to jest ta pomyłka, którą ja też kiedyś myślałem o tym, że tego kapitału musi wpłynąć znacznie więcej, bo sprawdziłem sobie, czy tam sprawdzę na bieżąco, jaka jest kapitalizacja Bitcoina, ona jest bardzo, bardzo duża, ale mówimy o tym, właśnie ile jest dostępnego bitcoina do kupienia, a ETF-y muszą kupować. Nie pamiętam w tej chwili cyfr, może w międzyczasie uda mi się znaleźć te notatki. Znalazłem ciekawe porównanie do ETF-a ze złotem i muszę powiedzieć, że te szacunki, jakby je przenieść po prostu, że z bitcoinem zdarzy się to samo, co z ETF-ami na złocie, to można byłoby mówić, że ta cena naprawdę eksploduje. Tutaj jest mowa o naprawdę, tam cena złota wzrosła chyba 14-krotnie, więc no to jest dosyć dużo. Kwoty, które wchodziły na rynek złota, też wcale nie były aż tak gigantyczne, jakby się wydawało. To nie były właśnie biliony dolarów, tylko to były miliardy i one spowodowały tak drastyczny wzrost ceny złota w bardzo krótkim czasie na, przypomnę, bardzo stabilnym rynku, bo rynek złota był bardzo stabilnym rynkiem. Tutaj złoto eksplodowało. No i teraz co będzie się działo na rynku bitcoina? Nie wiem. Chociaż panowie, to jest teraz jedną rzecz odnośnie analizy technicznej panów od Mazaków. Tak. Ja muszę powiedzieć, że no, słucham tych nagrań, uważam, że one są bardzo, bardzo cenne, ale jedno nagranie po prostu wprawiło mnie w osłupienie, bo gościu powiedział, popatrzmy na wykres, na który zawsze się patrzy, ale jakoś ostatnio nikt na niego nie patrzy. Tygodniowy wykres ceny bitcoina i średnia krocząca 200-dniowa, średnia krocząca 50-dniowa z ceny bitcoina i mówi pierwszy raz w historii bitcoina mamy sytuację, że nastąpi złoty krzyż na tych średnich kroczących. A wyjaśnij, co to jest, bo to jest formacja. Tak, to jest taka formacja, że ta krótsza krocząca, czyli 50-dniowa, przebije od dołu tą dłuższą. Czyli można powiedzieć, że cena w krótkim terminie spadła i teraz znowu zaczyna bardzo mocno rosnąć i to wygląda na to, że no właśnie, teraz miód na uszy tych wszystkich, którzy mówią, że analiza techniczna potrafi wyjaśnić wszystko. Przewidywany czas, kiedy ten krzyż wystąpi, to jest ten tydzień, w którym mają być ogłoszone ETF-y. Także bardzo ciekawa koincydencja, jakbyś pewnie, Sławku, powiedział. Tak. Zobaczymy. Jest to jeden z najbardziej byczych sygnałów, jaki może być. Na Bitcoinie on jeszcze się nie wydarzył, to będzie pierwsze w historii wydarzenie. Natomiast patrząc na analogiczne jakieś sytuacje na
klasycznych rynkach, na tych, które mają dużo dłuższą historię i występowały tego typu sytuacje, to możemy powiedzieć, że zawsze to skutkowało bardzo dynamicznymi wzrostami ceny, proporcjonalnymi oczywiście do tego, co występowało wcześniej, ale zawsze zwiastowało to hossę. No tutaj mamy coś niesamowitego, sytuację. Ciekawe, bo podczas naszego ostatniego No Comment mówiliśmy o tych 4 takich bardzo ważnych wydarzeniach, które mają mieć miejsce w przyszłym roku, gdzie też powiedzieliśmy, że każde z tych wydarzeń wystarczyłoby do tego, żeby być tą iskrą w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no nie? Która sprawi, że cena Bitcoina być może wybuchnie. Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że komentarze ludzi, którzy komentowali ten odcinek, były raczej pesymistyczne. Kiedy mówię o pesymistycznym, to znaczy nie pamiętam, żeby ktokolwiek podał, mówię z pamięci, ale raczej ceny były podawane na przyszły rok poniżej $200,000. Mało tego, niektórzy podawali ceny poniżej $100,000. Tutaj ten entuzjazm, który przejawia się w naszych głosach podczas kwadransu i no comments, jest taki, że my się spodziewamy no jeszcze więcej. I teraz mówię o tym dlatego, że mniej więcej 300 sekund temu wspomniałeś o tym, że ci, którzy przewidują wysoką cenę Bitcoina, to są analitycy, między innymi analitycy spoza świata krypto. Tak. Czyli ci, którzy rozumieją, jak działają ETF-y, patrzą na historię ETF-ów w kontekście złota i tak dalej, i tak dalej. No i rozumieją rynki finansowe. I rozumieją rynki finansowe, tak. A ludzie z tego naszego tutaj podwórka kangowego niekoniecznie przejawiają tak duży entuzjazm. I nawet padł jeden komentarz, który mnie może nie zaskoczył, ale wezwał do pewnej refleksji. Ktoś napisał: panowie, nie piszcie o tym, jakie będą górki, ale teraz powiedzcie, jaki będzie dołek. To by chciałbym, żebyście przewidzieli. O, dobre pytanie. Dobre, także dziękujemy. A propos, pojawił się jeszcze inny komentarz, też koresponduje do jakiejś tam naszej innej rozmowy. Stan krypto. Pyta tak: a macie może obawy, że ETF-y rozwodnią Bitcoina tak jak ETF-y na złoto nie pokrywają się z faktycznymi rezerwami złota? No, powiedziałbym, że rynek futures to jest rynek, który jest bardzo, bardzo niebezpieczny. On faktycznie może rozwodnić dane aktywo, no bo tam nie dochodzi do rzeczywistego zabezpieczenia rzeczywistymi, nie wiem, akcjami, udziałami czy tylko derybatami. Tylko to są instrumenty pochodne, więc nie do końca tutaj mamy taką pewność. Dlatego też widzimy na rynku w tej chwili bardzo duże odejście od rynku futures. Rynki futures mogą być bardzo dobrym rozwiązaniem, gdy mamy generalnie hossę, gdy mamy stabilną sytuację, a tutaj jednak widać wyraźnie, że rynki czują, że coś się święci, coś się musi wydarzyć. Co się wydarzy, to nie wiadomo, no ale jak nie wiadomo, to lepiej pójść tam, gdzie jest bardziej twardo i bardziej tak pewnie. I w związku z tym rynki futuresowe mają w tej chwili spadki, a te rynki spotowe wydają się być dużo bardziej popularne. Stąd też niektórzy analitycy ETF-owi mówią wprost o tym, że te ETF-y bitcoinowe będą tak dużym wydarzeniem, że mogą wpłynąć w ogóle na cały system finansów, że ilość pieniędzy, która przejdzie do tych instrumentów, będzie na tyle duża, że wpłynie na notowania innych instrumentów. No jest to jakieś zagrożenie, które na pewno, będąc na takim ogólnym rynku finansowym, pewnie bym rozpatrywał i może to też być przyczyna, dlaczego SEC do tej pory nie chciał tego tak szybko zatwierdzać. No ETF-y spotowe, czyli te zabezpieczane twardym... Czyli te, które mają się teraz pojawić. Tak, te, które mają się pojawić, to na Ethereum zostały znowu odroczone do 29 maja bodajże. Więc jest to delikatny sygnał, że jeszcze trzeba poczekać, chociaż znowu powiem, jaka jest wielka różnica w sytuacji, w rozmowach z SEC-u z tymi wszystkimi funduszami, które chcą zrobić te ETF-y spotowe, bo przypomnijmy, że prób zatwierdzenia ETF-ów spotowych było bardzo, bardzo dużo. Ale sytuacja zwykle wyglądała tak. Był składany wniosek, była cisza w eterze, było opóźnienie. Cisza w eterze, czyli nic, co najmniej dwuznacznie.
No, mów dalej. SEC nic nie komentował, potem opóźniał, przesuwał na następne posiedzenie, znowu nic się nie działo, znowu przesuwał, znowu nic się nie działo i była odmowa. A teraz mamy sytuację taką, że ilość spotkań, jaka miała miejsce z funduszami, jest po prostu olbrzymia. Sam BlackRock chyba miał 9 spotkań. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. W związku z czym widać, że jest jakaś zmiana postawy SEC-u. No i myślę, że znowu nawiązując do naszej jakiejś wcześniejszej hipotezy dotyczącej tego, co się dzieje z Binance'em i w ogóle z giełdami na rynku Stanów Zjednoczonych, to możemy powiedzieć, przedpole zostało wyczyszczone, został tylko Coinbase, bo on chyba w 9 wnioskach będzie używany jako ta giełda zabezpieczająca, przechowująca środki. I to jest giełda amerykańska, kontrolowana przez, kontrolowana przez rząd amerykański, no to teraz już można zatwierdzić ETF-y. Może tak być. Tak, zgadzam się też z tą hipotezą. No i oczywiście przypomnę to, w co bardzo mocno wierzę, no to, że myślę, że niestety ETF-y bardziej zaszkodzą światu krypto niż pomogą, ale nie w krótkim terminie. Robert zadał pytanie wcześniej. Witam i pozdrawiam, mam pytanie do Was, kiedy na Kandze pojawi się karta debetowa? Robert, tutaj są dwie odpowiedzi. Po pierwsze, karta debetowa już jest od stycznia 2022 roku. Wystarczy wejść na Kangę, na przykład do sekcji portfel i tam można sobie zamówić naszą kartę debetową. Wydajemy ją razem z Zenem i Mastercardem, jest ona oznaczona naszym logo i po prostu można ją zasilać i odsilać, wykorzystując portfel Kangi. Cała operacja trwa mniej niż 30 sekund, ale jest jeszcze druga. No i ta jest dużo taka ciekawsza. Tutaj podpisujemy, czy mamy już podpisane, w tej chwili przeprowadzamy testy samej usługi. Umowę z firmą, która zajmuje się emisją kart podarunkowych. To są takie karty, które wszyscy już znamy również w Polsce ten system, że mogę zamiast kupować komuś coś w jakimś sieci sklepów, to mogę mu dać po prostu kartę, na której przedpłacam na przykład 200 zł. Te karty są kartami na okaziciela i one działają, są po prostu dobrym prezentem. Ciekawostką jest to, że tam również pojawi się wirtualna karta debetowa jednej z tych dwóch największych emitentów i będzie można tą kartę również podpiąć sobie do telefonu i dokonywać płatności zbliżeniowych. Jest to coś bardzo wyjątkowego. Do tej pory zwykle to był plastik. To oznaczało, że trzeba było płacić za wydanie, trzeba było czekać, to było mniej wygodne. Tutaj wydanie takiej karty następuje praktycznie w przeciągu kilku minut, 2 i mamy kartę gotową do użycia, możemy sprezentować ją komuś, ten ktoś może tej karty używać normalnie później w sklepach i płacić bez żadnego problemu. Tutaj nie ma żadnych kruczków. Łukasz, do jakiej kwoty na okaziciela? Pojedyncza karta maksymalnie może być zasilona $5,000 i maksymalnie możemy zamówić 2 takie karty dziennie na $5,000. Tak. Więc można sobie odpalić Excela, formuła bardzo prosta, 365 razy 2 razy 5000 i tam wyjdą jakieś liczby. Dla tych, którzy lubią bawić się liczbami. I prezentować, i robić duże prezenty innym ludziom. Tak jest. Czy ty wspomniałeś, bo tutaj czytałem komentarze o tym, że jest pewna, użyję tego słowa, koincydencja formalna w związku z tym. Chodzi o to, że ustawodawca w tym zakresie nie przewiduje obowiązku. Znaczy występuje obowiązek KYC, ale on jest uproszczony do dobrowolnego podania, kto będzie posiadał tą kartę. Tutaj nie jest przeprowadzana jakaś szczegółowa weryfikacja, po prostu podaje się imię, nazwisko oraz kraj czy miejsce zamieszkania i to jest tylko w celach ewidencyjnych. Nie ma tutaj żadnej weryfikacji typu wideo, rozmowa, przesyłanie dokumentów i tak dalej. To jest jeden z elementów, który bardzo nam się podoba, jak również to, że pracujemy nad tym, żeby tą kartę można było zasilić bezpośrednio przy pomocy USDT, USDC i Omega dolara. Jeszcze tutaj szczegóły są ustalane, ale ważne jest to, że przesyłając 1 USDT mamy $1 na karcie przedpłaconego. To jest bardzo wygodne rozwiązanie, a kurs wymiany dolara na inne waluty jest rynkowy, normalny kurs, który występuje na tego typu kartach, także nie ma jakichś dodatkowych opłat.
Dobra, przejdźmy do kolejnych tematów. Kolejny wieloryb się obudził. Wieloryb na Ethereum. Wieloryb, na portfelu którego było ponad 11, dokładnie 11 640 Ethereów, tak? No i 500 zostało przeniesionych na nowy portfel, ale ważne jest to, że ten portfel, czy ten wieloryb spał 8 lat i 4 miesiące. Czyli został ten portfel założony czy zasilony pod koniec 2014 roku, a to jest tak zwany okres pre-mine, to znaczy, że te środki pochodziły z inicjalnej oferty. Tak, strasznie ciekawe. No i oczywiście tam 11 tysięcy Etherów? Tak. Raptem 10 tysięcy euro było. Tak. No, a teraz jest to warte znacznie więcej. Teraz jest to warte około $26,5 miliona. Taką mam notatkę. No nie. Już w sumie wspominamy o tym z obowiązków kronikarskich, ale kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego wydania Kwadransu z Kangą i czytałem o tej informacji, to gdzieś tam zwoje w głowie zaczęły pracować, odpowiedzialne za myślenie fantastyczne i wyobraziłem sobie rok 2150 albo 2200. Nas już nie będzie na tym świecie. Co by się wydarzyło, gdyby wtedy wystąpił ruch na portfelu Satoshiego Nakamoto? To by było po prostu, film można by było kręcić. Początek czegoś zupełnie nowego. No więc dla tych, którzy lubicie pisać książki, oddaję ten pomysł zupełnie za darmo. Wzbudza to jednak we mnie pewne poczucie ekscytacji i zaciekawienia. Ja teraz mam tutaj ciekawą rzecz, bo zanim do niej przejdę, jeszcze oczywiście zachęcamy do tego, żebyście klikali łapkę w górę, subskrybuj, dzwoneczek, żeby nie ominęły Was żadne materiały, które tutaj na tym kanale umieszczamy. To jest dla nas bardzo ważne, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. Jak wiecie, walczymy z przeciwnościami algorytmu YouTube'a, który nie przepada za krypto. Pomóżcie nam tutaj wygrać te batalie. Komentarze również mile widziane. Napiszcie, co myślicie o tym, co mówimy, a w szczególności chciałbym, żebyście napisali, co myślicie o ETF-ach, ale co się stanie, gdy, tak jak powiedział tutaj Paul Opus 7, co się stanie, gdy ETF-y jednak nie zostaną zaakceptowane? Jak to wpłynie na rynek? Jestem bardzo ciekawy waszych opinii, waszych przeczuć, bo to jest coś, no naprawdę nie wiem, co się stanie. Nie chcę w tej chwili mówić, nie zastanawiałem się bardzo głęboko, ale... To byłby psikus. Psikus. Tak, to by był taki żart. Jasno trzeba powiedzieć, że niechęć do Garego Genslera w mediach zmalała trochę, a tutaj mógłby sobie z powrotem na to zapracować. Natomiast wydaje mi się to absolutnie jednak nieprawdopodobne z prostego powodu. Nie byłoby tych spotkań roboczych. Te spotkania częste i tak dalej, to nie jest negocjacja strategiczna, to nie jest wyjaśnianie, to są po prostu dopinanie pewnych kwestii formalnych. Ale gdyby tak było, no właśnie, gdyby tak było, no to myślę, że rynek zareagował. Pytanie jak? To byłoby ciekawe. Łukasz, właśnie, bo możemy wymieniać sobie też powoli te rzeczy, które wydarzyły się w 2023 roku, zarówno na łonie Kangi, jak i w ogóle całego świata kryptowalutowego. Zapisałem sobie tak po prostu z głowy kilka takich elementów i jeden z nich jest, uważam, najważniejszy. To jest to, że sprawdziłem, jaka cena była 1 stycznia 2023 roku, cena Bitcoina, $16 540. I uważam, że najważniejsze wydarzenie, właściwie o którym mówimy co tydzień, kiedy omawiamy ceny i tak dalej, ale jednak ono jakoś przemknęło. To jest to, że po prostu od Bitcoin, roku mamy hossę. Tak, mamy hossę. Oczywiście spodziewamy się czegoś innego, ale my tą hossę mamy. Ona się zaczęła w tym roku i to trzeba jasno powiedzieć. Oczywiście spodziewamy się tego, że ceny będą bardzo, bardzo wysokie, ale mamy hossę na Bitcoinie. Tak, no wszyscy ci, którzy stosowali taktykę kupowania takiego dziennego, są naprawdę nieźle do przodu. Ja tu szybko chcę to sobie sprawdzić, żeby podać wam dokładną liczbę, no bo jak wiecie, Sławek, nasz tutaj guru i mistrz arkuszy kalkulacyjnych, zrobił coś takiego, co wylicza nam w arkuszu dokładnie, co by było gdyby. I tu mogę od razu powiedzieć, że gdybyśmy zaczęli kupować Bitcoina 1 stycznia 2023 roku za $1 dziennie,
za $1 dziennie, to dzisiaj mielibyśmy 55% zysku, Tak. więc całkiem niezła suma, a pamiętajcie, że to wcale nie był jakiś wyjątkowy rok, bo najgorszym możliwym roku, jakbyśmy rozpoczęli, czyli w 2021 roku, jakbyśmy zaczęli kupować po $1 bitcoina każdego dnia, bez względu na cenę, to bylibyśmy do przodu tylko 40%, a to jest ten najgorszy możliwy wariant, bo gdybyśmy zrobili to na przykład w 2019 roku, to mielibyśmy już tych procentów ponad 200. Bardzo ciekawa informacja, myślę, że warto... I to przy dzisiejszej cenie. Trzeba pamiętać, że to się aktualizuje tutaj na bieżąco, więc myślę, że będzie lepiej. No więc to jest pierwsze takie wydarzenie w ogóle, o którym chciałem powiedzieć. Co jeszcze poza Kangą według Ciebie było bardzo ważne w 2023? Wydaje mi się, że działo się dosyć dużo. Było dużo ciekawych takich zmian, na przykład na Ethereum. Było dużo aktualizacji. Widać było, że rynek jest już dojrzały i w tym czasie takiego uspokojenia jest czas na rozwój projektów i na to, żeby budować siłę projektu tą taką fundamentalną, ale myślę, że jedną z tych ciekawszych rzeczy był jednak proces sama Bankmana. Chyba zabieram Ci tutaj temat, nie. Ale ja uważam, że on też to jest bardzo istotne. No, giełda upadła pod koniec zeszłego roku, tak ja myślałem, że w tym, ale pod koniec zeszłego roku i nie ukrywam, że osobiście byłem przekonany, że to się rozejdzie po kościach, tak na początku, ale potem okazało się, że faktycznie jednak władze tutaj ruszyły. Myślę, że po prostu SBF, czyli Samuel Bankman-Fried, on troszeczkę przegiął. Tak sądzę, myślał, że ma jakąś ochronę, że jest dogadany tutaj ze światem i nic mu się nie wydarzy, a jednak się wydarzyło. No, możemy spekulować na temat roli, jaką miał Binance w tym całym wydarzeniu, czy tutaj panowie się pokłócili faktycznie, czy nie, czy był jakiś spisek, żeby FTX, giełda SBF-a była tą główną giełdą na rynku amerykańskim, czy nie. Niektóre wydarzenia faktycznie wskazują na to, że tego typu myślenie nie jest pozbawione jakichś podstaw czy zasadności. No ale abstrahując od tego, wiemy, że SBF został skazany. Co więcej, nawet nie przerwano procesu. Tam była jakaś prośba, żeby na czas świąt Bożego Narodzenia tutaj zrobić jakąś małą przerwę, żeby on mógł się udać do domu, żeby można było spędzić razem w rodzinnym gronie święta. Sąd nie wyraził na to zgody, także duża sprawa idzie. No pokazuje, że jednak czasami ktoś może przegiąć i jak rozgniewa za bardzo niektórych ludzi, to nie ma szans. Ja przeglądałem tytuły kwadransów z Kangą, dobrze to tak, za cały poprzedni rok i pierwszy miesiąc, styczeń, luty, to głównie rozmawialiśmy o FTX-ie wtedy, no nie? Więc to jest coś, czym żył świat krypto, w ogóle całą tą sytuacją i procesem na pewno w tym roku. No i dobrze się stało, że Samuel został skazany, jeszcze nie wiemy na jaką karę, bo to się dopiero okaże, ale został uznany za winnego. To jest bardzo ważne, no bo gdzieś tam też się pojawiały takie myśli, nawet jeżeli formalnie nie wierzyliśmy, to gdzieś tam tliła się taka iskra, oczywiście nie nadziei, tylko wątpliwości. A co by było, gdyby prawnicy Samuela Bankmana okazali się bardziej przebiegli? To oczywiście to było poparte tym, że rodzice Samuela są politycznie powiązani z odpowiednimi osobami tam w Stanach Zjednoczonych i myśleliśmy sobie, że może mu się jakoś to upiecze. Na szczęście jednak tak się nie wydarzyło. Łukasz, spójrzmy na komentarze. No, ja mam jeden komentarz. Proszę. Od Stana Krypto. Bardzo ciekawy komentarz. Stan Krypto pyta się, kiedy polskie banki się obudzą i zechcą oferować kupno bitcoina swoim klientom. Czy myślicie, na jakiej giełdzie będą musiały go zakupić? Może Kanga? Gorący apel do tych wszystkich, którzy potrafią. Podobno, nie wiem czy wiecie, jest taka teoria, która mówi, że od uścisku z prezydentem Stanów Zjednoczonych dzielą nas 3 telefony, czyli znamy kogoś, kto zna kogoś, kto zna prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy ma telefon do prezydenta Stanów Zjednoczonych i to jest taka teoria. Praktyka pokazała mi, że to nawet czasami nie są 3, tylko 2
2 telefony. No i teraz prośba tutaj do Was wszystkich. Może jesteście w stanie zachęcić takie banki do tego typu myślenia. My oczywiście jesteśmy otwarci, bardzo chętnie byśmy z bankami tutaj o tym porozmawiali. Uważamy, że udostępnienie krypto ludziom, takim zwykłym ludziom, którzy nie chcą bawić się w jakieś klucze prywatne i skomplikowane dla niektórych operacje, jest ważne, na pewno wpłynie to pozytywnie i zachęcamy polskie banki do tego, żeby również skorzystały na tym całym krypto zamieszaniu czy krypto wzrostach. Tutaj jest problem taki, że KNF im nie pozwala. I to my przecież gadaliśmy z wieloma bankami, no nie, że KNF im nie pozwala i boją się po prostu wszyscy KNF-u, jak wiadomo. Bo KNF jest od tego, żeby się go bać w ogóle, no, zwłaszcza jeżeli jesteś bankowcem. Tutaj jest taka obawa. Mieliśmy taki pomysł, zresztą nadal go mamy, no, żeby przejąć bank spółdzielczy, no bo akurat okazuje się, że do założenia albo kupienia banku spółdzielczego nie potrzeba jakiegoś wybitnie dużego kapitału, ale znowuż w banku spółdzielczym, nawet w banku spółdzielczym zarząd jest akceptowany przez naszą umiłowaną komisję. Myślę, że mogłoby im się to nie spodobać, gdybyśmy chcieli coś tutaj bokiem zrobić, ale działamy. Chciałem przeczytać jeden komentarz, który chciałem przeczytać wcześniej. Harpanista Harpa. Przyznaję, że zaskakuje mi twój nick, ale to nie o tym chciałem mówić. Czy będzie iskra, która sprawi, że KNG wybuchnie, bo póki co szału nie ma. Czytam ten komentarz, żeby nie było takiej sytuacji, że jakieś komentarze nie czytamy, zwłaszcza tych, którzy pozornie mogą się wydawać dla nas niewygodne. Jaka cena KNG w hoście? Harpanista dalej kontynuuje. Będzie nowa ATH. Proszę o odpowiedź. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że może powiedzmy kilka luźnych myśli, a Karnik sobie to syntezuje. Po pierwsze, robimy, albo może nie mówmy, że robimy wszystko, bo to jest najgorsza z możliwych odpowiedzi. Ja osobiście bardzo mocno wierzę w nasz token. Większość mojego portfolio kryptowalutowego, zdecydowana większość to token KNG. Bardzo bym chciał kiedyś z tego wyjść, ale przy wysokiej cenie moje marzenie to $100. Po drugie, dobra, Łukasz, powiedz sobie po drugie. No, ja muszę powiedzieć, że pamiętajmy o tym, że wartość tokena KNG jest bardzo mocno skorelowana z wynikami giełdy. W tej chwili wychodzimy z takiego rynku Bessy, z rynku, w którym mieliśmy spory marazm, zastój. Wiele giełd notowało spadki obrotów bardzo drastyczne. KNG pnie się cały czas do góry, więc jesteśmy zadowoleni. Przed nami hossa, przed nami wzrost obrotów. No to jest coś, co my już widzimy. Widzimy te takie pierwsze jaskółki, które pokazują, że nasze usługi, które wprowadzamy, są bardzo popularne. One wpływają na zwiększenie obrotów giełdy, na pobierane fee, a im więcej fee zbieramy, tym więcej tokenów KNG skupujemy z rynku i rozdajemy jako nagrody na POS-ie, więc jest to bezpośredni efekt tego, czy cena jest bezpośrednio powiązana z tym, jakie wyniki ma giełda. To każdy z nas może też zobaczyć i może poczuć. Spróbujcie działać razem z nami, zwiększajcie nasze zasięgi, klikajcie łapkę w górę, subskrybuj i tak dalej, udostępniajcie znajomym, spowodujcie, żeby KNG rosła w siłę, a zobaczycie, że również za tym będzie szedł wzrost wartości tokena KNG. Właśnie, a tutaj jeszcze jedna rzecz, bo tak jeszcze jak opowiadałeś, Łukasz, to zrobiłem sobie test sumienia i zadałem sobie pytania, w co po raz wtóry, bo to pytanie zadaję sobie może nie każdego dnia, ale na pewno każdego tygodnia. Ostatecznie ciężko mi wierzyć, że Bitcoin zdrożeje w czasie tej hossy 10-krotnie. Jeszcze raz? Nie, 20-krotnie. Tak, 20. Myślę, że taka sytuacja, że 20-krotnie Bitcoin zwiększy swoją wartość, 10-krotnie to jeszcze tak, ale 20-krotnie nie. Natomiast o wiele łatwiej jest mi uwierzyć, że token KNG pomnoży swoją, tak. I to wynika oczywiście z wielu różnych rzeczy. Tym, że mamy mniejszą kapitalizację niż Bitcoin, co oczywiście mówi się o tym, że jest naszą słabością, ale uważam, że w tym wypadku to będzie akurat siłą dla tych, którzy chcą generować zyski. No i to, że my
jak patrzymy na CoinGecko, no to jesteśmy gdzieś tam w tej drugiej 50, tak? Jeszcze cały czas. A pchniemy się do góry, pomysły mamy różne. Co będzie wtedy, kiedy uda nam się naprawdę realnie wyjść poza Polskę i poza Europę, co zresztą robimy? Tutaj od razu mogę trochę wyprzedzająco powiedzieć, w pierwszych tygodniach stycznia na pewno będzie kilka ciekawych newsów właśnie związanych z Azją Południowo-Wschodnią. Tam gdzieś tu. Tak. Gdzieś tu. Tak. Tam będzie się działo, może jakieś dodatkowe lampki zainstalujemy, żeby było bardziej jasno, ale będzie na pewno o czym mówić, a pamiętajcie, że tamten region to jest region, który jest większy od Europy, jeśli chodzi o liczebność mieszkańców i no, możemy naprawdę bardzo, bardzo dużo działać. Tam jeszcze jest sporo wolnej przestrzeni i no, jesteśmy przekonani, że mamy gdzie tam rozprostować swoje kości, a widzimy, że nasze usługi, jak choćby peer-to-peer czy loan, który zaoferowaliśmy pod koniec tego roku, czy w drugiej połowie roku, no, mają wzrosty po prostu astronomiczne, niezatrzymanie, cały czas 3-cyfrowe wzrosty, bardzo się z tego cieszymy. Widać, że zadziałało. I w ogóle, kiedy myślę sobie o Kandze na przykład, o tym, co wydarzyło się w tym roku, no to myślę sobie, że właśnie te dwie usługi, Kanga Loan i Kanga Peer-to-Peer, że one są bardzo ważne. W sensie traktuję to jako coś, z czego no, każdy z nas jest bardzo, bardzo dumny. Co ciekawe, nie będę mówił o kwotach, ale w poprzednim tygodniu bardzo dużo kapitału pojawiło się na Loanie i on ponownie został wykorzystany przez naszych umiłowanych użytkowników tutaj. Także sky is the limit, jak to niektórzy mówią. Wiem, że jeszcze jakieś środki można pod zastaw krypto pożyczyć, że coś tam jeszcze jakiś osad został. No a my oczywiście walczymy o to, żeby dorzucać. Peer-to-peer to też druga usługa, no bo ona ma uzupełniać inną usługę, z której jesteśmy bardzo dumni, czyli Kanga Local. Kanga Local skupia się na gotówce, peer-to-peer, jednak na wykorzystaniu instrumentów bankowych, ale w taki sposób, że bank niekoniecznie musi wiedzieć o tym, że ja handluję z kimś krypto i dzieje się to niejako w sposób zdecentralizowany albo quasi-zdecentralizowany. To jest ważne, bo to się wpisuje również w tą ideę, którą ogłosiliśmy podczas NBX w Warszawie, czyli Blockchain of People. No ale właśnie, to co powiedział Łukasz, peer-to-peer ma być tą naszą autostradą, czy tym takim głównym narzędziem do tego, żeby pojawiać się w Azji Południowej. Czytam komentarze inne, bo tu się ich chyba trochę ja jeszcze powiem, bo sprawdzałem dzisiaj wyniki mojego eksperymentu. Nie wiem, czy pamiętasz, w czerwcu tego roku rozpocząłem pewien eksperyment. Tak. Wziąłem pożyczkę pod zastaw krypto 50 000 złotych, kupiłem 5 walut po 9 tysięcy złotych wydając na każdą z nich, czy 9500, zostawiając część pieniędzy na opłacenie odsetek. No i można powiedzieć, że miałem 48 000 złotych wydane na kryptowaluty Bitcoin, Matic, Ethereum, BNB i Litecoin. No i okazuje się, uwaga, to jest myślę bardzo dobra wiadomość, w tej chwili wartość mojego portfela to 57 300 złotych. Czyli mam ponadprogramowe 7300 zł. Mogę powiedzieć, że w pół roku 15% to chyba nie jest zły wynik, całkiem dobry. Ważne jest to, że to nie było DCA, czyli to nie było kupowanie takie systematyczne. Tak. Gdybym kupował tak systematycznie, myślę, że wynik byłby lepszy, tak. Ale tutaj mamy całkiem dobry 15% w 6 miesięcy, nic nie robiąc. I to w dosyć chwiejnej sytuacji, a zobaczymy, co się będzie działo za kolejne pół roku, bo przypominam, eksperyment ma trwać 12 miesięcy. To był taki cel. Mam nadzieję, że będę miał się czym pochwalić przed Wami. Harpanista napisał, pamiętaj o podatku Belki. Oczywiście. Trzeba podatek płacić. Tak, nie, trzeba płacić. Tak, naprawdę trzeba płacić podatki, ale tutaj nie ma podatku Belki, no bo ty wychodzisz do OMEK. Tak, do OMEK. Ja jeszcze nie opuściłem krypto, cały czas jestem w krypto. Jak wymienię na złotówki, to wtedy będę musiał faktycznie do tego zapłacić podatek Belki. Ważne jest to, że jeżeli zaczynamy naszą inwestycję w krypto, to zapisać sobie dowód zakupu krypto tego pierwszego, czyli tego, co dokonaliśmy z zakupu fiatów
to przydaje się jako pokazanie kosztu w zeznaniu podatkowym i później będziemy mogli o tyle pomniejszyć przychód ze sprzedaży krypto i dopiero płacić od nadwyżki podatek 19%, chociaż przypomnę, jednym chyba ze 100 punktów naszego tutaj rządu jest, przypomnijcie, czy to jest prawda, było to, że ten podatek od zysków kapitałowych ma zostać zniesiony. Zobaczymy, czy faktycznie to nastąpi. Tak. Łukasz, pojawiły się jeszcze inne pytania. Adam Nowicki pyta, dlaczego na Kandze nie ma połowy projektów, na przykład Solany. I uwaga, gdzieś wcześniej też pojawił się komentarz. No dobra, no możesz odpowiadać. Tak, no słuchajcie, mówiliśmy o tym podczas ogłaszania strategii Kanga 2.0. To był bardzo istotny element tego, co robimy. Otóż zaczynamy nasze działania intensyfikować w kontekście dodawania tych dużych projektów. Spodziewamy się, że w pierwszym kwartale tego roku już przyszłego będzie widać bardzo duże przyspieszenie. Mamy listę tych projektów, które wdrożymy i jestem przekonany, że to tempo Was mocno zaskoczy. Pojawi się dużo nowych, dużych tych projektów na Kandze. Między innymi nie ukrywaliśmy tego, że będzie Tron, że będzie Solana, że będą te inne tokeny, które oczekujecie. Przyszły rok to będzie rok Kangi, rozwoju tego, co mamy. To nie będą może jakieś totalnie nowe usługi, bo to już mamy. Teraz będzie po prostu rozwój tych usług i budowanie potęgi i siły Kangi właśnie na tych wspaniałych, jak się okazało, dobrze przyjętych przez rynek usługach. Idziemy dalej do przodu. Patrzę w tej chwili na rozpiskę, którą przedstawiliśmy 2 tygodnie temu, czy 3, kiedy mówiliśmy o KNG 2.0. No i właśnie Tron, Solana i XRP to są te 3 takie makro blockchainy, tak to nazwę, makro niepotrzebne, po prostu blockchainy, z którymi chcemy się integrować przez pierwsze pół roku na pewno. Oprócz tego dodajmy, że praktycznie co tydzień pojawiają się albo nowe stakingi, albo nowe listingi nowych tokenów, ale oparte o blockchainy, z którymi jesteśmy zintegrowani. Dobra. Tutaj podoba mi się pierwsze już propozycje na nasz konkurs, nieustający konkurs dla tych wszystkich, którzy mają wiedzę, umiejętności, potrafią przewidywać cenę po prostu na podstawie wykresów, informacji fundamentalnych, jak i takich technicznych, są w stanie zaprognozować cenę. Przypominam, to jest nieustający konkurs, który trwa cały czas. Raz w tygodniu sprawdzamy cenę i szukamy tego, kto był najlepszym prognostykiem. Dzisiaj i jutro możecie pisać komentarze pod tym postem, podając hashtag kwadrans z Kangą 182, a następnie podając cenę, jaką uważacie, że osiągnie Bitcoin do USDT we wtorek, przyszły wtorek, czyli to będzie 2 stycznia o godzinie 9 rano polskiego czasu i ta osoba, która będzie najbliżej tej wartości, zdobywa nagrodę w postaci takiej ilości Kang, ile było łapek w górę pod dzisiejszym filmem, podzielone na 10, dlatego klikanie łapkę w górę jest ważne. Klikajcie tak, żeby ta nagroda mogła być jak największa. Wiem, że w tym tygodniu mamy zwycięzcę, jak już mówiłem, ale rewelacyjny wynik, tak, no. Tylko kilka dolarów pomyłki, no coś niesamowitego, rzadko to się zdarza. Tutaj jedna jeszcze dodatkowa uwaga, jeżeli nikt nie poda ceny z dokładnością do $25, to nagroda przechodzi na następny tydzień. Tak jest. Z rzeczy z zeszłego roku, jeżeli chodzi o Kangę, no to zapisałem sobie jeszcze 2 elementy, właściwie o jednym z nich powiedzieliśmy, no bo Kanga faktycznie zaczęła działać w Azji. To, czy odniesiemy tam sukces, to się oczywiście okaże, zrobimy wszystko, żeby tak było, ale no ponad miesiąc niektórzy z nas spędzili właśnie w Azji w zeszłym roku, znaczy w tym roku, przepraszam, bo mówię już o tym roku jak o zeszłym, więc traktuję, że to było ważne dla Kangi, ale też trzeba powiedzieć o jednym wydarzeniu, które dla Kangi było przykre i mamy jakiś cykl. Chodzi o rozpoczęcie postępowania UOKiK-u, który zarzucał nam powiedzenie tego, że wprowadzaliśmy naszych użytkowników w błąd. Jest pewna cykliczność, mianowicie dokładnie rok wcześniej, jeden dzień, czyli w 2021 roku KNF wpisał Kangę na listę ostrzeżeń, a rok później
jeden dzień, ale ten UOKiK ogłosił właśnie to, że zaczyna nas tutaj ścigać. Zastanawiam się, co wydarzy się takiego w styczniu kolejnego roku. Ważne jest jedno, przynajmniej znamy cykl. Wiemy, że coś się tam dzieje. Natomiast też ważne jest to, że sobie jakoś z tym radzimy. Bardzo byłem wzruszony tym, co takiego wydarzyło się na Twitterze. Jeszcze wtedy Twitterze, teraz Xie, pod wpisem UOKiK-u, czy prezesa UOKiK-u o tym, że zaczyna ścigać Kangę. No bo rzesze ludzi związanych z Kangą, ale chyba nawet nie tylko, po prostu stweetowało to pod tym tweetem, że nie czuli się wprowadzeni w błąd. No było tam dużo innych jeszcze komentarzy. Dodam, że widziałem ostatnio jednego z youtuberów, który nagrał materiał na temat Kangi, gdzie podsumowywał to, kim jesteśmy, czym się zajmujemy i tam oczywiście pojawił się wątek UOKiK-u, no bo to jest KNF, UOKiK, to bardzo często się pojawia i właśnie ta akcja na Twitterze była tam wspomniana. Także myślę, że to myślę, że to ważne. Tak, Łukasz, czy coś jeszcze kojarzysz z poprzedniego roku, z tego roku, przepraszam? Z tego roku? Bo to ja od razu powiem, co uważam, że się wydarzyło jeszcze w świecie krypto i powiedz, bo paradoksalnie myślę, że dwie najważniejsze rzeczy to było właśnie zamknięcie sprawy tego SBF-a i w ogóle FTX-a, no bo tak jak powiedziałem, żyliśmy tym w pierwszej połowie roku, czy w pierwszym kwartale. A druga rzecz to wszystko to, co związane jest z ETF-ami. Pomimo tego, że ETF-y prawdopodobnie zostaną zatwierdzone jednak w przyszłym roku, to jednak trzeba powiedzieć, że 2023 rok był rokiem ETF-ów. Dużo o tym dyskutowaliśmy. I nic takiego innego wielkiego się nie wydarzyło. Trzeba wspomnieć o ostatnim wydarzeniu, które sobie tutaj zapisałem, jeżeli chodzi o świat krypto. Jeżeli chodzi o ten rok, no to sytuacja z CZ-em. No i udana akcja wygonienia Binance'a ze Stanów Zjednoczonych. Przepędzenia, tak, przepędzenia. No, gdyby ktoś w 2019 roku powiedział o tym, że CZ będzie musiał zrezygnować z bycia prezesem i to dlatego, że będą mu postawione jakieś ciężkie zarzuty, no to wtedy byśmy powiedzieli, że to może być news, który bardzo poważnie może zachachmęcić na rynku krypto. A tu się okazało, że nie. Wbrew pozorom, wręcz odwrotnie, można powiedzieć, że sentyment się odwrócił, bo jak to ktoś powiedział, wszystkie bomby i niepewności zostały już rozbrojone i nie ma niczego takiego, co by mogło straszyć. Oczywiście trochę przesadzone, bo jednak tam jeszcze jakieś tematy i trupy pewnie są i pojawią się, ale faktycznie te takie duże rzeczy się pojawiły. Ja tutaj chcę się odnieść na chwilkę jeszcze do jednego komentarza. Tak. I będziemy kończyli, bo to już się zbliża czwarty kwadrans z Kangą, że się zakończy. Otóż Mateusz Rzeźnik pisze, a nie jest trochę tak, że za bardzo idziecie w usługi, a za mało w ilość projektów na giełdzie. Otóż Mateuszu, robimy i jedno, i drugie, bo uważamy, że i oba tematy są bardzo potrzebne. Projektów nowych na giełdzie mamy bardzo, bardzo dużo. Tutaj nawet spotkaliśmy się z pewnym zarzutem, że właśnie za dużo tych projektów się pojawia. My uważamy, że nie. Tych projektów powinno się pojawić więcej. A jeśli chodzi o usługi, to też nie ukrywamy, że usługi to są takie duże rzeczy, które wprowadzamy w ciągu roku, no i ich nie ma dziesiątek, to są raczej powiedzmy 5 usług w ciągu roku wprowadzonych nowych, czy 4, ale zarówno peer-to-peer, jak i loan uważamy, że są bardzo, bardzo udanymi. Na przyszły rok mamy kilka nowych zapowiedzianych, na przykład usługi w postaci zupełnie nowych zleceń na giełdzie, bo to się pojawi. To jest coś, co jest bardzo potrzebne, szczególnie w kontekście tego, że pojawią się właśnie nowe projekty i nowe możliwości do handlu. No a oprócz tego na przykład pojawi się w przyszłym roku dźwignia. To jest jeden z elementów, który dla Kangi jest bardzo istotny. Skupiamy się na tym, żeby zapewnić właśnie takie rzeczy. No, zgadzasz się chyba z nami, że te usługi muszą się pojawić na Kandze, tak samo jak musi się pojawić Solana czy na przykład Tron. Tak jest. No dobra, Łukasz, no bo już mamy 4 kwadranse za sobą. Myślę, że to jest dobry moment, żebym ogłosił zwycięzcę. Tak. A dzisiaj mamy 2 zwycięzców. Przypomnę tylko dlaczego, bo mieliśmy 2 konkursy.
Jeden ogłosiliśmy na No Comment Tak. 2 tygodnie temu, gdzie poprosiliśmy o to, żeby umieszczać ciekawe komentarze i sobie wybraliśmy jeden komentarz, i tutaj nagroda będzie książka Zajdla Limes Inferior, a drugi to oczywiście nasz konkurs kwadransowy, który trwa nieprzerwanie już od jakiegoś tam dłuższego czasu i mamy zwyciężczynię, tak przynajmniej wskazuje nazwa. Tak, brawo. cieszymy się. Tak. Cena, która była podana przez naszą zwyciężczynię, to $42 784, a na Kandze o godzinie 9 Bitcoin był warty 42 778, czyli tutaj mamy pomyłkę raptem o $6, tak jak powiedziałeś, i zwyciężczynią jest Monika Poteralska 2574. Gratulacje. Gratulujemy. Pum, 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 pum. Tak jest. Jeżeli ktoś jest zainteresowany czytaniem o analizach technicznych, to zapraszamy oczywiście na dailychain.io. To jest strona, na której znajdziecie bardzo ciekawe analizy różnych projektów. Zachęcamy, żeby ją odwiedzić. Tutaj mamy dobre i ciekawe artykuły, ale teraz przejdźmy do jeszcze Limes Inferior. To jest Sławka i moja jedna z ulubionych książek, jednego z naszych najbardziej ulubionych polskich autorów. Nie mogę powiedzieć, że najbardziej, bo tych polskich autorów mamy kilku, tak, nie jednego, ale na pewno jest to ten autor, który jest na takiej krótkiej liście książek, które każdy szanujący się człowiek powinien przeczytać, choćby po to, żeby mieć swoje opinie na ten temat. Limes Inferior w szczególności to jest książka dzisiaj szalenie aktualna, aż po prostu czasami zatyka, jak bardzo aktualna. Zwłaszcza w kontekście CBDC. Dokładnie. Rozmowa tak. o CBDC. To jest coś niesamowitego. Postanowiliśmy 2 tygodnie temu na No Comment, że uhonorujemy jedną osobę taką książką z naszymi podpisami i czytaliśmy komentarze. Kilka było ciekawych, ale wspólnie, jak się okazało, wybraliśmy jeden, niezależnie prawie, że to jest komentarz, który dodaje kaloryczności do naszego dzisiejszego wystąpienia, czy dzisiejszej audycji. Otóż Bartosz 1769 napisał, że czy wiecie, że koliber czarnogłowy porusza skrzydłami z dużą prędkością, macha nimi 22 do 78 razy na sekundę. I to jest ta bardzo kaloryczna informacja, którą warto zapamiętać. No dzisiaj nie jest No Comment, ale w drodze wyjątku dzisiaj przekazujemy taką kaloryczną informację. Bartoszu, prosimy o kontakt z naszym customer supportem, ustalimy, w jaki sposób tą książkę Tobie dostarczymy. Nie łudzę się, że uda nam się ją wysłać tak, żebyś otrzymał ją w tym roku, ale postaramy się zrobić to jak najszybciej, tak żebyś otrzymał ją niezwłocznie. Będziemy bardzo szczęśliwi, jak po otrzymaniu jej napiszesz do nas albo w jakimś komentarzu potwierdzisz, że dostałeś, to na pewno będzie bardzo miłe dla nas. Tak jest. Szybko jeszcze najważniejsze, nie najważniejsze, te, które mi się rzuciły w oczy, być może też najważniejsze, tylko nie chciałem przez to powiedzieć, że inne są nieważne. Kiedy będą pożyczki pod zastaw KNG, zgodnie z naszą deklaracją do połowy przyszłego roku, ten mechanizm będzie trochę inny. Będzie przede wszystkim skierowany dla tych, którzy trzymają swoje tokeny KNG na stakingu, potrzebują kapitału, nie chcą go wypłacać ze stakingu, więc taka bez utraty autobonusu czy autobonusa będzie można z tych pożyczek skorzystać. I tutaj się jeszcze pojawiło jedno ciekawe pytanie a propos książeczki, którą wydaliśmy na 100. wydanie Kwadransa z Kangą. Ta książka od kilku dni jest dostępna w naszym sklepie Kanga Shop. Przypomnę, że jest tylko 100 wydań. 100 wydań, naprawdę 100 wydań. Każde wydanie, które zostanie zakupione właśnie przez Kanga Shop, będą tam podpisy moje, Łukasza i też może drugiego Łukasza również, który prowadził kiedyś z nami kwadrans z Kangą. No, chcielibyśmy mieć podpisy wszystkich osób, które prowadziły kwadrans. Czy to się uda, czy nie? Gwarantujemy, że będzie mój i Łukasza, więc zachęcam do tego, żeby kupować tę książeczkę, tym bardziej, że cel, jakby środki, które będziemy mieli ze sprzedaży tych książek, nie idą do naszej kieszeni, tylko idą na jakiś szczytny cel, a tutaj właściwie też trzeba powiedzieć o sukcesie. No, tak, wielki sukces. Uruchomiliśmy, nie wiem czy pamiętacie, czy wszyscy wiedzą, uruchomiliśmy fundację Kangi i wybraliśmy pierwszą podopieczną Kangi i
cel zbiórki, czyli zakup bieżni dla dziewczynki z autyzmem, która potrzebuje tego do ćwiczeń, do rehabilitacji. I uwaga, ja sądziłem, że to chwilkę potrwa, a tutaj można powiedzieć, że w okamgnieniu ta zbiórka się zamknęła i fundacja mogła pomóc i dokonać zakupu, można powiedzieć, prawie pod choinkę. No tak. Jesteśmy strasznie z tego powodu zadowoleni. Wiadomo, że to są zawsze takie słowa pompatyczne, ale faktycznie tak jest, że jesteśmy wzruszeni. Oto świat polskich kryptowalutowców pokazuje, że robimy znacznie więcej dobrego. No i będziemy oczywiście teraz Monika Mikiewicz, która jest panią prezes fundacji, będzie tutaj prężnie działała, żeby właśnie wspierać za pomocą kryptowalut osoby, które są w potrzebie. Adamie, portfel też się pojawi, a oprócz portfela, uwaga, myślałem, że może dzisiaj pokażemy nasz super kryptowynalazek zwiększający bezpieczeństwo każdego z nas, który poddaje się procedurze KYC. Mamy? Nie mamy. Patrzymy na Kamila. Nie. Dobra, to nie mówmy. Oglądajcie. Poczekajcie, może Kamil podejdzie. Może będzie, słuchajcie, to będzie światowa premiera pewnego rozwiązania, które jest naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowe. Naszego autorstwa, naszego pomysłu, opatentowana, zgłoszona do wnioski patentowe i tam zastrzegające te wszystkie wzory zrobione, więc coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Myślę, że będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy liderami w zapewnianiu bezpieczeństwa wszystkim tym ludziom, którzy boją się o swoje bezpieczeństwo, wysyłając dokumenty, na przykład skanując dokumenty, tak żeby ktoś nie wziął jakiejś pożyczki. Uwaga, słuchajcie, to jest coś... Przypomnijmy, że Łukasz, dodam, tylko ja zrobię wprowadzenie, jeszcze nie pokazuj, że ustawa mówi o tym, że jak przechodzimy na przykład do punktu kryptowalutowego, to do kwoty powyżej 1000 euro, ale poniżej 15 000 euro, nie musimy jak gdyby zostawiać swoich danych, jeżeli chcemy zrobić taką transakcję, ale powinniśmy okazać swój dowód osobisty operatorowi, tak żeby ten operator mógł spojrzeć i zobaczyć, czy ty to Łukasz, a ja to Sławek, no nie? Tak. No ale okazuje się, że pewne organa, które przychodzą i kontrolują, mówią, no drogi operatorze, drogi kantorowcu, udowodnij nam, że ty spojrzałeś w ten dowód. No i jaki jedyny dowód na to, że spojrzałem w dowód? Zdjęcie. No zdjęcie tego dowodu, no i oczywiście wszyscy odczuwają wtedy niepokój i mówią, no kurczę, to tak naprawdę te przepisy wymagają tego, żebym ujawniał swoją tożsamość, a ja się boję. Ktoś weźmie kredyt pod tak. To się przecież często zdarza. Więc zastanawialiśmy się, jak pogodzić interes urzędnika. Tak, żeby był zadowolony, jak i naszego bezpieczeństwa. Tak. No i proszę bardzo, zespół siedział i wymyślił. Oto przygotowaliśmy specjalną nakładkę na dowód osobisty, którą wygląda w ten sposób. W naszym kantorze będzie można po prostu włożyć dowód. Ten dowód będzie można później... Tak, będzie można zrobić zdjęcie tego dowodu. Ważne jest to, że operator w kantorze będzie miał dowód, że sprawdził dowód. Natomiast dane, które są wrażliwe, będą po prostu zasłonięte, także będzie dowód na to, że widział dowód, ale nie będą ujawnione żadne dane, które są wrażliwe, także wychodzimy naprzeciw urzędnikom od RODO, od tych wszystkich tematów, które są nam bliskie, zależy nam na tym, żeby chronić dane osobowe, bo jak widzimy nawet firmy współpracujące z rządem, mam na myśli tutaj choćby słynne laboratorium, którego nazwy nie wymówię, które ujawniło w swojej beztrosce dane setek tysięcy Polaków, wrażliwe dane związane z ich stanem zdrowia, nie mówiąc już o swoich pracownikach, gdzie po prostu zostały ujawnione wszystkie premie, wszystkie bonusy, wszystkie pensje i wynagrodzenia, co też wzbudziło troszeczkę niepokoju, bo się okazało, że niektórzy zarabiali tam więcej niż by się wydawało. Tak jest. Dobra, Łukasz, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli. Czy chciałbyś coś dodać jeszcze? No, myślę, że swój standardowy okrzyk tutaj zawołam. BCK, Bitcoin ciągle królem, rośniemy, czekam na 6 cyfr i ten moment na pewno będziemy świętowali bardzo mocno.
Mam takie wewnętrzne przekonanie, że na pewno w tym roku się wydarzy. Tak jest. W 24. Tak, a może jeszcze w tym. Ja żegnam naszych telewidzów hasłem, no chyba moim ulubionym KNF, Kanga na fali, okrzyk wojenny, walczymy o lepsze jutro. No i widzimy się już w przyszłym roku, tak? Bo Kanga, koment jeszcze się pojawi w tym roku. Dobrze. Jeszcze w tym ostatnia audycja tegoroczna w sobotę o godzinie 19. Zapraszamy do tego, żeby obejrzeć, skomentować i wysłuchać tego, czego nie komentujemy, a wszystkich Was zapraszamy jak zwykle za tydzień na telewizję śniadaniową Kwadrans z Kangą. Wszystko się zdarzyć może, nawet może zdarzyć się coś zupełnie niespodziewanego, na przykład ktoś może mieć, tak bywa w telewizji śniadaniowej, przybitą rękę. Przybitą rękę gwoździem. Jeżeli ktoś wie, o czym ja mówię, to proszę dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Cześć.